Kto zabił komendanta głównego policji, generała Marka Papałę, według teorii gier? 39-letni generał Marek Papała, komendant główny policji od stycznia 1997 do stycznia 1998 roku, został zastrzelony strzałem z tetetki w swoim samochodzie DUS Pero w czwartek 25 czerwca 1998 roku około godziny 22, gdy podjechał pod blok przy ulicy Wincentego Rzymowskiego 17 w Warszawie na Mokotowie, gdzie mieszkał. Sprawca oddał strzał w głowę z pistoletu z tłumikiem, będącego wówczas na wyposażeniu służb, jak i też popularnego wtedy w grupach przestępczych radzieckiego pistoletu TT. Zamachowiec szybkim krokiem oddalił się w kierunku ulicy Wyścigowej. Pocisk charakterystycznie spiłowany w celu utrudnienia identyfikacji broni, tak czynią płatni mordercy, utkwił w oparciu fotela pojazdu. Ciało znalazła żona Papały, która próbowała jeszcze reanimować męża, ale bezskutecznie. Strzał oddany z bliskiej odległości prosto w głowę był śmiertelny. W ciągu kilku minut na miejscu zbrodni pojawiła się ekipa śledcza i tłum ludzi. Doszło do zadeptywania śladów. No to przejdźmy do teorii gier. Przypominam, że nie bawimy się tu w gry kosztem ofiar, rodzin, bliskich osób, bo teoria gier to nie jest zabawa, choć na taką może wyglądać. Teoria gier była już kilkanaście razy nagradzana Nagrodą Nobla. Jest wykorzystywana w biologii, w medycynie, w naukach społecznych przez różne służby, w tym specjalne. Z jej podstawowej aplikacji, z dylematu więźnia, klasycznego dylematu więźnia, wynika, że gdy szukamy schematów, a nie anomalii, to osadzeni, przestępcy, więźniowie, podejrzani powinni współpracować raczej z policją, z prokuraturą, niż ze sobą nawzajem, bo to indywidualnie im się bardziej opłaca. Mimo że grupowo już bardziej opłacalne jest trzymanie się razem i nie współpracowanie z organami. Jednak z teorii gier, z klasycznego właśnie dylematu więźnia, wynika, że osadzeni, podejrzani, myśląc racjonalnie, ekonomicznie, działają indywidualnie, co w ekonomii, w tym w teorii gier, nazywamy założeniem indywidualizmu metodologicznego. Wolą indywidualnie więcej niż mniej, czy mniej niż więcej przykrości. I przewidują, że pozostali też tak mają i w obawie przed najwyższym wyrokiem, w sytuacji zmaterializowania się ryzyka, że to pozostali będą współpracować z policją, z prokuraturą, sami zdradzają. Współpracują z policją i prokuraturą, opisują dokonaną zbrodnię, rolę poszczególnych sprawców, współsprawców, pomocników i uzyskują dzięki temu złagodzenie kary, czy status świadka koronnego. Jeżeli natomiast tak się nie dzieje, a tak się nie dzieje od ponad ćwierćwiecza w sprawie śmierci Papały, to mamy, proszę Państwa, dwa rozwiązania. Albo morderca był jeden, działał sam decydował, była to jego inicjatywa, wtedy nie ma obaw zdrady, bo nie było współpracowników, zleceniodawców, pomocników, był po prostu jeden sprawca, albo istniała jakaś silna, decydująca więź między sprawcami, współsprawcami, zaraz zresztą do niej wrócimy, ale rozważmy najpierw zatem pierwszą sytuację. Pojedynczy sprawca. Jednak czy można mówić o pojedynczym sprawcy, jakiejś zemście, zazdrości bądź pomyłce, gdy wiemy na podstawie analizy dowodów, że wykonawca był profesjonalistą, że tak powiem, w tym fachu? Wskazuje na to sposób działania, pistolet z tłumikiem, spiłowany pocisk. A jeżeli był to płatny morderca, to działał na czyjeś zlecenie. Zatem hipoteza pojedynczego sprawcy jest nie do utrzymania i uważam, że należy wykluczyć tę niespójną hipotezę od razu jako pierwszą. A nawet przyjmując, że był tandem prywatny, że tak powiem, jeden zleceniodawca, motywowany zemstą czy zazdrością, to musiał tego płatnego mordercę znaleźć, rozpytać gdzieś. Na pewno znaleźliby się więc pośrednicy czy świadkowie, którzy sprzedaliby informację policji za jakieś złagodzenie wyroku czy inną gratyfikację.
Jednak nic takiego nie ma miejsca. Klasyczny dylemat więźnia nie zadziałał, bo to nie było indywidualne, jednostkowe, prywatne zlecenie. Klasyczny dylemat więźnia nie występuje także, i to jest ta druga okoliczność, jak już wspomnieliśmy, jeżeli istniała jakaś silna, decydująca więź między sprawcami, współsprawcami. To mogą być dwa rodzaje relacji: osobista lub mafijna, czy gangsterska. W przypadku tej pierwszej, taka silna więź, to więź osobista właśnie. Głównie mogą to być więzy krwi. Najczęściej jest to wtedy zbrodnia rodzinna i wskutek tych więzi klasyczny dylemat więźnia, brak zaufania i zdrada nie występują. Tu hipoteza zbrodni rodzinnej wydaje się niedorzeczna, myślę, zresztą wykluczona przez policję. Pozostaje więź mafijna czy gangsterska. W jej przypadku też nie działa klasyczny dylemat więźnia, zdrady, współpracy z policją, bo w takich strukturach realizuje się strategia wet za wet, o której już mówiliśmy przy okazji omawiania innych spraw kryminalnych. I mamy do czynienia nie z klasycznym dylematem więźnia, a z iterowym, czyli wielokrotnym dylematem więźnia, w którym nie ma mowy o współpracy z policją, prokuraturą, bo dylemat jest właśnie wielokrotny, to znaczy powtarza się i tę powtarzalność trzeba ująć w analizie zachowania. No nie zdradzę, skoro wiem, że za chwilę mogę znaleźć się w sytuacji, że za tę zdradę odpowiem. W tym właśnie wielokrotnym dylemacie więźnia prym wiedzie bowiem strategia wet za wet. To znaczy milczenie za milczenie. Ale i za zdradę, to znaczy współpracę z policją, też zdrada? Bynajmniej, raczej o wiele gorzej. No to wróćmy do sprawy, do egzekucji byłego komendanta głównego policji. Dlaczego mimo intensywnych, zakładam takie, zresztą poza błędami, zwłaszcza na początku, wszystko wskazuje na taką właśnie intensywną, ambicjonalną pracę policji nad rozwikłaniem sprawy egzekucji generała, komendanta głównego policji? Dlaczego nie doszło do wyjaśnienia sprawy i skazania sprawców? W świetle teorii gier pozostają dwa rozwiązania. Za śmierć odpowiada zorganizowana grupa przestępcza albo mafia. I znowu, uważam, że należy wykluczyć li tylko gangsterskie porachunki, bo Papała od pół roku nie był już komendantem głównym policji. Nie decydował już o niczym, więc po co gangsterski półświatek, jakaś zorganizowana grupa przestępcza miałaby organizować to morderstwo? Rozwiązanie jest inne i jedynie spójne moim zdaniem, w każdym razie w świetle teorii gier. Mafia, czyli grupa przestępcza, która przeniknęła do administracji państwowej, do służb. Pozostaje więc śmierć celowa, zaplanowana i wykonana na zlecenie przenikniętej do służb, byłych służb mafia. Marek Papała, będąc komendantem głównym policji, mógł dowiedzieć się czegoś, co mogło czynić go niebezpiecznym. Spotykał się na gruncie towarzyskim z ludźmi służb jeszcze z PRL. Historia mogła mieć swój początek w latach 80. Wtedy Służba Bezpieczeństwa, szukając dodatkowych źródeł pieniędzy, zaczęła produkować i przemycać do Szwecji amfetaminę. Po 1989 roku wyrzuceni z resortu esbecy przejęli biznesy na własny rachunek. Papała prawdopodobnie dowiedział się dzięki relacjom towarzyskim, odkrył, domyślił się, może też wykorzystał informacje z niemieckiej policji, że osoby z nim związane zajmowały wtedy nadal ważne stanowiska państwowe i uczestniczyły w procederze przemytu, czerpiąc z tego wielkie korzyści. Przed śmiercią ponoć chodził poddenerwowany, jakby się czegoś bał. Skarżył się, że jest obserwowany. I na tym etapie rozważań możemy założyć, że zagrożoną przez Papałę mogła się czuć dobrze zorganizowana grupa interesów ulokowana w tzw. ośrodku wiedeńskim, czyli miejscu styku wielkiego biznesu, służb specjalnych i świata przestępczego. Z tym środowiskiem był powiązany biznesmen, agent służb PRL i potem łopu, niejaki Edward Mazur, który zresztą pojawia się w kilku wątkach, wymieniany przez gangstera jako zleceniodawca tej zbrodni. W 1999 roku niejaki Artur Zirajewski
Pseudonim Iwan, gangster z grupy płatnych morderców, twierdził, że rok wcześniej, w 1998 roku właśnie, spotkał się w gdańskim hotelu z Edwardem Mazurem, także z Andrzejem Z., pseudonim Słowik, jednym z bossów gangu pruszkowskiego, i z Nikodemem S., pseudonim Nikoś, szefem świata przestępczego na Pomorzu, swoim szefem zresztą. Szukano kogoś, kto weźmie zlecenie na, cytuję, głównego psa. Edward Mazur miał ponoć powiedzieć, że tego dużego psa z Warszawy trzeba pozbyć się jak najszybciej, bo się wycofał i ma wyjechać za granicę. Papała mógł wiedzieć i być zagrożeniem dla przemytu narkotyków, które finansowało tajne operacje byłego SB lub też niezweryfikowanych wtedy jeszcze wojskowych służb informacyjnych WSI. Inną wersję wydarzeń, i tę uważam za najbardziej prawdopodobną, co za chwilę świetle teorii gier wyjaśnię, przedstawił niejaki Zachar, czyli Daniel Z., lider gangsterów z Trójmiasta, który twierdził, że wprawdzie rzeczywiście takie rozmowy miały miejsce, jednak Mazur nie brał w nich udziału. Zdaniem Zachara zabić papałę chciał przede wszystkim niejaki Adam D., były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, powiązany z gangsterami z Warszawy. Papała był dla niego i jego grupy zagrożeniem, bo wiedział o jego związkach z międzynarodowym przemytem narkotyków. Skoro mamy kilka prawdopodobnych teorii i śledczy nie potrafili wskazać jednej, najbardziej prawdopodobnej, to spojrzymy w świetle teorii ekonomii, racjonalności zachowań, zwłaszcza w świetle teorii gier, na tę sprawę. Co widzimy? Taka dobrze zorganizowana grupa interesów, Mazur z bardzo bliskimi współpracownikami, gangsterami, albo Adam D. z SB z bliskimi współpracownikami, gangsterami, wpisują się w sprawstwo zlecenie egzekucji byłego komendanta głównego policji, bo wracając do ekonomii, teorii gier, a zwłaszcza teorii wyboru publicznego, w tym założenia dobrze zorganizowanych grup interesu profesora Mankura Olsona, wskutek tego, że stanowiła taka grupa, zamknięty krąg, mogła być bardzo skuteczna i niebezpieczna. I to właściwie jedyne, spójne, zgodne z teorią gier, teorią grup interesów hipotezy, czyli mała, dobrze zorganizowana grupa interesów przestępczych powiązana z byłymi służbami odpowiada za zlecenie zabójstwa, czyli mafia. I pewnie na tym moglibyśmy skończyć tę opowieść kryminalną opartą na faktach. Moglibyśmy skończyć, gdyby nie to, że w świetle teorii gier, gdy szukamy schematów, a nie anomalii, jak już sobie powiedzieliśmy, możemy tę opowieść poprowadzić dalej i wykazać, że w jednym przypadku Adama D. SBK hipoteza jest bardziej prawdopodobna niż pozostałe, w tym bardziej prawdopodobna niż sprawstwo Mazura. Otóż wprawdzie według klasycznego dylematu więźnia niewspółpracowanie polonijnego biznesmena z polską policją i prokuraturą, Mazur wszak nie chciał przyjechać do Polski i składać wyjaśnień, zeznań w sprawie, potrzebny był wniosek ekstradycyjny. Można to tłumaczyć udziałem w przestępstwie, ale trzeba wziąć pod uwagę założone już przed chwilą jedyne rozwiązanie. Za egzekucją stoi mafia, a skoro tak, to nie klasyczny, a iterowy, wielokrotny dylemat więźnia i strategia wet za wet, skutecznie powstrzymująca przed współpracą z policją. Mazur mógł obawiać się, że spotka się z odpowiedzią wetem za wet, co mogłoby znaczyć zamach i śmierć. Ale raczej należy racjonalnie przyjąć, że w obawie nie tyle przed współpracownikami i podwładnymi, lecz prawdziwymi sprawcami nie chciał zeznawać. Poza tym, jak wytłumaczyć fakt, iż nawet tego dnia spotkał się z papałą w ekskluzywnej restauracji w Wilanowie, ponoć załatwiał wyjazd papały do USA, żeby ten mógł opanować angielski przed przyjęciem posady oficera łącznikowego w Brukseli, oficera łącznikowego policji.
Już Papała także tego dnia 5 godzin dziennie spędzał w szkole językowej. Słowem, dlaczego Mazur miałby go zabijać? Może byłaby szansa, żeby go Papałę przekonać jeszcze do współpracy z mafią? Dlaczego miałby żądać wykonania zlecenia w momencie, gdy wiedział, o czym Papała na spotkaniu z nim pewnie w restauracji mówił, że jedzie odebrać matkę na dworzec jeszcze z dziećmi siostry, czyli w samochodzie mogła być druga i kolejne osoby. Ekspres Solina z Przemyśla miał przyjechać o 21:44. Papała telefonował na infolinię PKP i dowiedział się, że pociąg ma godzinne opóźnienie. Więc podjechał jeszcze do domu, pod dom, gdzie zginął. Dodajmy, że w 2016 roku już, a zatem przed umorzeniem sprawy Mazura, w sejfie grupy Generał, która pomagała w śledztwie po śmierci Papały, miały zostać znalezione nagrania audio i kasety VHS z zapisów których wynikało, że to funkcjonariusze służb starali się uwikłać sprawę śmierci generała m.in. polonijnego biznesmena Edwarda Mazura oraz biznesmena i gangstera Ryszarda Boguckiego, którego w 2007 roku skazano prawomocnym wyrokiem na karę 25 lat pozbawienia wolności za udział w zabójstwie innego gangstera, Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing. Boguckiemu w zamian za pomówienie Edwarda Mazura w sprawie zabójstwa generała Marka Papały prokurator miał obiecać, jak twierdził później Bogucki, że we wszystkich swoich sprawach kryminalnych zostanie skazany maksymalnie na 15 lat więzienia, a na wolność wyjdzie po 7. Powiązania ze sprawą miał mieć również płatny zabójca, wspomniany już Artur Zirajewski. Na nagraniach znalazły się m.in. rozmowy szefa ochrony aresztu śledczego w Gdańsku z osadzonym tam wtedy Zirajewskim i innymi osobami, wobec których toczyło się wówczas śledztwo. Na jednej z kaset zarejestrowano rozmowy funkcjonariuszy, którzy opisują, jak ustawiano policyjne okazanie Edwarda Mazura Zirajewskiemu po to, aby wskazał polonijnego biznesmena. Należy więc raczej założyć, że Mazur był tu zwykłym kozłem ofiarnym i odkrył tę swoją rolę. Jego likwidacja zakończyłaby dociekania i w ogóle sprawę, śledztwo. Stąd Mazur nie chciał wracać, a sędzia amerykański, niejaki Arlander Keyes, w lipcu 2007 roku trzeźwo ocenił, że oskarżenia gangstera Zirajewskiego są niewiarygodne i oddalił wniosek o ekstradycję Mazura. Zarzucił polskim prokuratorom, że materiał dowodowy przeciwko Mazurowi oparli na przesłuchaniach tylko gangsterów odbywających wyroki, którzy zabiegali o złagodzenie kar i pewnie byli gotowi zeznawać cokolwiek w tym celu. Sam ów gangster Zirajewski, pseudonim Iwan, 23 grudnia 2009 roku, osadzony w więzieniu w Gdańsku, miał otrzymać gryps, po przeczytaniu którego spalił swoje notatki, napisał list do żony, a po kilku dniach, 28 grudnia 2009 roku, funkcjonariusze więzienni znaleźli go nieprzytomnego w celi. W szpitalu wojewódzkim w Gdańsku stwierdzono, że przedawkował estazolam. Po kolejnych kilku dniach, 3 stycznia 2010 roku, zmarł w tym szpitalu na zator płucny. Wracając do kluczowego tu moim zdaniem planowanego i obiecanego Papale wyjazdu do Belgii celem objęcia stanowiska oficera łącznikowego, zauważmy, że zadaniem oficera łącznikowego policji było i jest m.in. przekazywanie informacji dotyczących m.in. zdarzeń o charakterze terrorystycznym i ewentualnych związkach tych zdarzeń z Polską, doświadczeń państwa przyjmującego w zakresie zwalczania przestępczości o charakterze zorganizowanym, w tym na temat nowych trendów, nowych metod działania sprawców oraz nowych zjawisk w tym obszarze, międzynarodowych grup przestępczych działających w państwie przyjmującym oraz wpływu tej działalności na zagrożenie przestępczością w Polsce. Pamiętajmy tu, że przemieściliśmy się w czasie wprawdzie schyłek, ale jednak lat 90., gdzie korupcja była powszechna na różnych, wielu poziomach.
Znajomi papały, których znajomość sobie cenił i o którą dbał, bywał na wielu spotkaniach towarzyskich oficerów służb, byłych służb PRL. Papała jednak miał instynkt samozachowawczy urzędnika państwowego, choć może w kontekście wydarzeń z 25 czerwca 1998 roku nie brzmi to zbyt trafnie. Ale jednak mimo zażyłości nie był gotowy ani chętny do współpracy z byłymi służbami, w gruncie rzeczy gangsterami prowadzącymi nielegalną, kryminalną działalność. W latach 90. rozpowszechniony był przemyt narkotyków, który musiał być jakoś nie tyle czy nie tylko ochraniany, ale inspirowany i organizowany przez służby, czy byłe służby SB, czy wojskowe WSI, które mogły czerpać i pewnie czerpały finansowanie właśnie z takich nielegalnych transakcji, operacji. Jednak sama egzekucja musiała zostać zaplanowana i przeprowadzana w jakiejś bardzo małej grupie przestępczej o charakterze mafijnym, co dało jej siłę i dyskrecję. W tę hipotezę wpisuje się Adam D. z byłego SB. Wskazujący na jego sprawstwo Daniel Z. Zachar zginął jeszcze wcześniej niż gangster wskazujący na Mazura w 2009 roku w lipcu, pobity w bójce z użyciem noży, kastetów i maczet w Gdańsku. Na pętli oliwskiej, pętli tramwajowej. Na prawdziwość tej hipotezy mogą wskazywać również pierwsze zeznania niejakiego Sergieja S., który w wyniku intensywnego śledztwa w pierwszych dniach, miesiącach po śmierci papały przyznał się do zabójstwa. Skądinąd wiadomo, że wynajął go był pośrednikiem właśnie Zachar, który zginął. Doświadczeni policjanci kryminalni twierdzą, że sprawca jest zawsze czy zwykle w pierwszym tomie akt. Tu na początku policja szybko znalazła sprawcę, wykonawcę. To był właśnie niejaki Sergiej S. z Ukrainy. Pseudonim sanitariusz, który później zmienił zeznania. Sędzia dopytywał, że przecież dopiero co wskazywał, że był rozchwytywany, robota mu się w rękach paliła, a później się z tego zeznania całkowicie wycofał. Czy leczył się psychiatrycznie? Zapytał sędzia. Sergiej nie leczył się, po prostu wiedział, że współpracując z prokuraturą może podpisać na siebie wyrok. W języku teorii gier może zadziałać iterowy dylemat więźnia i strategia wet za wet. Podobnie jak w przypadku jego mocodawcy, Zachara. Sergiej na początku, jak w klasycznym dylemacie więźnia, szybko chciał współpracować, żeby wynegocjować najlepsze warunki, ale szybko, zwłaszcza po śmierci Zachara, zorientował się, że to nie klasyczny dylemat więźnia, a iterowy dylemat więźnia i strategia właśnie wet za wet tu działa. I od tego momentu udaje Greka. Woli siedzieć, ale żyć, niż być kolejnym samobójcą w celi. Jak wynika z teorii grup interesów profesora Mankura Olsona, tylko mała, dobrze zorganizowana grupa interesów mogła być tak skuteczna, milczeć i działać przez kolejne lata, może do dziś. W tej, uważam, wciąż najważniejszej, nierozwiązanej sprawie kryminalnej. Obok nieprawdopodobnych, badanych, umarzanych w atmosferze porażki policji i wymiaru sprawiedliwości, czy nawet kompromitacji spraw, w których łącznie oskarżono w sprawie papały przynajmniej 4 sprawców w 4 różnych konkurencyjnych w stosunku do siebie procesach. Byli to Mazur, Bogucki, Słowik, Patyk. No więc obok tych 4 nieprawdopodobnych i badanych mamy jedną prawdopodobną, również w świetle teorii gier, a niedobadaną hipotezę. Papała miał, jak już sobie powiedzieliśmy, zostać oficerem łącznikowym w Brukseli. Mafia wprawdzie w kraju miała zapewnione, zabezpieczone, opłacone ścieżki. W razie problemów działała strategia wet za wet, ale nie mogła, czy nie w pełni mogła kontrolować zagranicznych dostawców, odbiorców zagranicznej siatki. Wyjazd papały, który wiedział albo mógł wiedzieć o kryminalnej działalności Adama D. z byłego SB, stanowił ogromne ryzyko dla mafijnej grupy. Nie mogło to dotyczyć informacji przekazywanych z policji niemieckiej, czy w ogóle jakichś informacji z zagranicznych służb.
bo tam nawet likwidacja papały nic by mogła nie pomóc. Skoro wie zagraniczna policja, niemiecka czy belgijska, to i ich oficerowie łącznikowi. Wiedza papały nie była tu potrzebna i niebezpieczna. Więc to musiała być jakaś wiedza, którą pozyskał w kraju, albo którą ułożył sobie w całość na podstawie informacji głównie pozyskanych w kraju. Pewnie w ramach propozycji współpracy z mafią, na którą zareagował odmową, ku zdziwieniu byłych służb, z którymi generalnie miał dobre kontakty, także towarzyskie. Ostatecznie okazał się jednak odporny na współpracę z mafią, mimo zażyłości towarzyskiej. Zrezygnował z oferty. Nie wiedział wtedy jeszcze, może skupiony przede wszystkim na możliwej dalszej karierze, w tym na nauce angielskiego, jaką niebezpieczną wiedzą dysponuje i że odmawiając rezygnuje też z życia. To musiało zdecydować o egzekucji. A może nie spodziewał się, że ludzie, z którymi utrzymywał stosunki towarzyskie w sytuacji, gdy zagrożone zostaną ich kryminalne interesy, rozprawią się z tego przyczyną, z papałą, bez wahania. Decyzja musiała zapaść w małym gronie, bogatej, dobrze zorganizowanej, olsonowskiej, małej komórce grupy przestępczej, zespole kluczowych powiązań, grupie interesów mafijnych. Sam fakt, że Sergiej znał tylko pośrednika, od którego uzyskał zlecenie, który potem zginął, wskazuje na zorganizowanie tej powiązanej zapewne z profesjonalnymi służbami, które przeniosły właśnie swój profesjonalizm na grunt przestępczy. Jeszcze jedna wynikająca z teorii ekonomii, z public choice, teorii wyboru publicznego obserwacja. Małe, dobrze zorganizowane grupy interesów są coraz bardziej skuteczne w miarę upływu czasu. Obniżają wzrost, czy szerzej rozwój gospodarczy, właśnie w miarę upływu czasu. Adaptując tę teorię profesora Mancura Olsona tu do naszych spraw kryminalnych, do tej konkretnej sprawy, możemy powiedzieć, że grupy mafijne też nabierają skuteczności w czasie, w poszczególnych sprawach, w czasie. To w sumie intuicyjna obserwacja. Wymaga czasu, aby grupa nacisku czy mafia zadziałała. Tak było i w tej sprawie najprawdopodobniej. Stawiam tezę, że sprawca jest w pierwszym tomie akt. To zapewne, jak wskazuje teoria gier, Sergiej S. i jego mocodawcy. To on był pierwszym pewnym podejrzanym, bezpośrednim sprawcą. Na początku też wspomniane i Zachar, i Sergiej od razu chcieli współpracować z policją, jak to w klasycznym dylemacie więźnia. Widząc silną motywację policji, która zapewne przejawiała się w intensywnych działaniach, to w końcu sprawa honorowa, sprawcy uznali, że najracjonalniej będzie przyznać się i wynegocjować niski wyrok. Stąd współpraca z policją i wykonawcy Sergieja, i pośrednika Zachara. Jednak szybko też w ślad za tym wynikającym z klasycznego dylematu więźnia przyznaniem się i wyjawieniem współsprawców, mocodawców zaczęła działać mafia, wynikającej z iterowego dylematu więźnia strategii wet-zawet, powodując skierowanie śledztwa na fałszywe tory. Przestępcy albo ginęli, albo mając resztki instynktu samozachowawczego, jak Sergiej, zmieniali zeznania. Zirytowany sędzia skomentował, jak już stwierdziliśmy, że Sergiej dopiero co, jak zeznawał, był rozchwytywany, robota mu się w rękach paliła, a teraz nagle wycofuje zeznania. Zatem podsumowując, teorii gier, stosując najpierw klasyczny dylemat więźnia i w ślad za nim iterowy dylemat więźnia i strategię wet-zawet, wynika, że sprawcą bezpośrednim był Sergiej, zleceniodawcą pośrednim Zachar, zleceniodawcą Adam D. z byłego SB, którego mafijny interes przemyt narkotyków mógł być zagrożony wskutek wiedzy i braku chęci współpracy papały, który przygotowując się do wyjazdu na stanowisko łącznikowego oficera policji przy Unii Europejskiej, mógł być i pewnie byłby tam zagrożeniem dla interesu finansowania byłego SB. Nie zgodził się bowiem, mimo zażyłości towarzyskich, na ochronę gangsterskich, mafijnych interesów. W tej sytuacji dla mafii było jedno rozwiązanie, skutecznie minimalizujące ryzyka: zabójstwo generała.
I na koniec istotne zastrzeżenie, czynione przeze mnie też w przypadku innych analizowanych spraw kryminalnych. Otóż tu na kanale Ekonomia w jednej lekcji prowadzimy rozważania teoretyczne. A jeżeli ktoś naprawdę coś wie w sprawie, proszę telefonować na policję. Dziękuję. Zapraszam do subskrypcji kanału, a jeżeli jakoś zależy Państwu, żeby kanał Ekonomia w jednej lekcji się rozwijał, a nie zwijał, to zapraszam do wspierania Ekonomii w jednej lekcji. Zachęcam do komentarzy, pytań, dzielenia się spostrzeżeniami, wiedzą, lajkowania, udostępniania filmu i wszelkiej polemiki. To była Ekonomia w jednej lekcji. O ekonomii, o podatkach i o teorii gier.